Dzień dobry Państwu, Krzysztof Lech Łuksza, telewizja w Realu 24. Witam w kolejnym odcinku cyklu Fizyka Życia. Z nami jest Pan Jan Kubań. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Ostatnio rozmawialiśmy o teoriach gier, tak, o teorii gier, o czarnej śmierci. Tutaj ciekawy naprawdę Zaraz temat. wrócimy do tego tematu, tak. Zwłaszcza w dobie wydarzeń bieżących, lockdownów i tak dalej. Myślę, że to jest ciekawe, ale poruszamy kwestie, które mają charakter uniwersalny, które są niezależne od bieżących wydarzeń, mimo że możemy oczywiście w kontekście tych wydarzeń to wszystko analizować. Tak, dlatego tak szeroko mówimy, są różne przykłady historyczne, bieżące, natomiast chodzi o to, żeby zbudować pewien aparat poznawczy u naszych widzów, żeby mogli samodzielnie analizować rzeczywistość, tak? Czyli na przykład pokazujemy, znaczy nie my pokazujemy, ale Państwo pokazują jako telewizja jakieś wykresy, jakieś statystyki. Chodzi o to, żeby widz potrafił przeanalizować tą statystykę, czyli my dajemy właśnie tego typu narzędzia. Twórcza destrukcja. Twórcza o co chodzi? destrukcja. Dzisiaj o tym ma być. Rysunek 1 poproszę. Twórcza destrukcja. Johann Wolfgang Goethe. Tutaj jest taki ciekawy jego cytat. Ja bym w ogóle uważam, że to jest takie jakby przewodnie motto naszych tych wszystkich rozmów. Najtrudniej jest zobaczyć to, co jest przed naszymi oczami, no i też będziemy o tym dzisiaj mówili. Co to mówili. znaczy? Jak to... No, że pewnych oczywistych rzeczy się nie widzi i pewnych fundamentalnych pytań się nie zadaje. Dotyczy to chociażby sytuacji obecnej z pandemią. Większość ludzi, zdecydowana większość ludzi postrzega ją tak, jak ona jest przedstawiana w mediach. Natomiast sami Państwo wiecie, bo prezentujecie takie materiały, że po prostu są niektóre osoby, które zadają bardzo proste pytania. Na przykład przeanalizujmy wykres umieralności i porównajmy go do tego, co się dzieje obecnie, do tego, co się działo rok temu. No i ze statystyk wynika, że nic takiego się nie dzieje, tak? Czyli jakieś wnioski można by było wyciągnąć. I Pan też takie pytania zadaje w dziedzinie biologii, życia. W tak? dziedzinie życia, dokładnie tak. I zaraz sobie o tych prostych pytaniach powiemy. Cóż powiedział Johann Wolfgang Goethe? Ja mam taki nawyk, że bardzo lubię księgarnię i lubię antykwariaty i kiedyś wszedłem do antykwariatu, patrzę, mała taka książeczka, nieduża, taka mikroskopijna, ale ze 150 lat miała na pewno. Otwieram ją na chybił trafił, wybieram sobie cytat i czytam. Więc kimże w końcu jesteś? Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, czyni dobro. Przewrotne, ale wie pan, od razu mi się to skojarzyło, że to jest ewolucja biologiczna, zaraz do tego nawiążemy. Kto to napisał? Co to jest w ogóle? Faust, Johann Wolfgang Goethe. Mówię, nie mógł lepiej tego ująć. Nie wiem, czy on akurat ujmował to w kontekście właśnie twórczej destrukcji, ale bardzo dobre sformułowanie, które właśnie jest wprowadzeniem do dzisiejszej naszej rozmowy. Pamięta pan, jak CCR5 delta 32, ten fragment genu, szczęśliwy gen, jak on szybko wszedł do następnych pokoleń. Mówiliśmy, że ten gen przed rozpoczęciem się dżumy krwotocznej posiadało to było 0,0025%, czyli po prostu jakiś ułamek w ogóle populacji, natomiast 20% populacji już po 15 pokoleniach miało ten gen, bo ten gen był ratujący życie, po prostu on nie dopuszczał tej dżumy krwotocznej. I powstaje pytanie, po to, żeby w następnych pokoleniach 20% populacji miało ten gen, to ile osób musiało zginąć? Umrzeć bezpotomnie. I to jest właśnie zagadnienie twórczej destrukcji. Jest to zagadnienie, które jest znane w ekonomii. No i na czym to polega? Otóż ekonomiści mówią tak, że w momencie, kiedy powstaje nowa firma, która robi coś lepiej albo taniej, na przykład telewizory albo buty, czyli rzeczy, które nosimy albo używamy od wielu, wielu lat, albo wprowadza coś nowego, innowacyjnego, to oczywiście bankrutują inne przedsiębiorstwa, tak? Bo z prawa popytu i podaży wynika, że jeżeli ktoś robi coś szybciej, lepiej, taniej, to jest większe zapotrzebowanie na te właśnie produkty. Stąd zresztą napływ towarów chińskich do całej Europy, tak? Bo oni robią po prostu szybciej, lepiej i taniej, robią w wielkich seriach, my to kupujemy. Zamiast polskie buty za 200 zł kupujemy chińskie za 15, jest nam z tym dobrze.
No to może nasz projekt tutaj będzie jakimś przykładem tej tezy. Jeżeli stworzymy polski YouTube, tutaj na naszym rynku może się uda Może się uda. wygryźć tego potentata. Może się uda wygryźć tego potentata. Może, wie pan, może to akurat nie my Polacy wygryziemy go, ale może pokażemy kierunek. Też jest takie fajne przysłowie. Dlaczego nie my Polacy? To właśnie Polacy niech No, zrobią. okej, dobra, zakładamy, że tak. I teraz wracamy do tej naszej twórczej destrukcji. Oczywiście bankructwo dla przedsiębiorstwa, które no, nie wymyśliło czegoś lepszego, jest rzeczą raczej mało przyjemną. Zwalnia się ludzi, tak, i oni przebranżawiają się. Jednak z tego tytułu, że ta część tych ludzi poniosła ten koszt tej transformacji, wszyscy, całe pozostałe społeczeństwo odnosi korzyść, tak? No bo ma te buty taniej. No myślę, że to jest sprawa oczywista. Jeżeli mamy jakiś stary budynek, który jest już nieużyteczny, jest niebezpieczny, jest przestarzały, jest groźny, no to musimy go wyburzyć, jeżeli chcemy wybudować coś I to lepszego. samo, panie Krzysztofie, dotyczy obiektów żywych i ich populacji. Niestety, taka jest prawda, taka jest po prostu matematyczna, techniczna czy fizyczna prawda. Właśnie ta twórcza destrukcja, tak jak mówi Goethe, jest częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc czyni dobro. Proszę zauważyć, że cała ta selekcja naturalna, o której się mówi, czyli to wszystko, chociażby wojny między ludźmi, to jest ta selekcja. Po prostu są wybierani tacy, a nie inni ludzie. Paradoksalnie w wyniku II wojny światowej, to taki cytat z książki rosyjskiej, człowieka, który pokazał, że nie pozostali przy życiu ci najdzielniejsi, ci najbardziej sprawni, tylko cwaniacy i kombinatorzy, którzy siedzieli na tyłach i No to już wiem, dlaczego współczesny świat tak wygląda, a nie inaczej. Dokładnie tak, taki był wynik. Także twórcza destrukcja. No, ale to chyba nie można powiedzieć, że to jest coś dobrego, tak? Że ludzie najdzielniejsi zginęli. Tylko No nie można tak powiedzieć, oczywiście. Także tutaj, no ale wie pan, obserwując to, musimy się z tym To zgodzić. znaczy nie tak? każda destrukcja jest twórcza. Znaczy inaczej. Znaczy, nie każda destrukcja prowadzi, tak jak tutaj pisze Goethe, do dobra w naszym ludzkim rozumieniu. Tak? Bo wcale nie jest powiedziane, że kombinator, cwaniak, czyli te takie brzydkie cechy w naszym postrzeganiu, nie jest dobry dla procesów ewolucyjnych. Tak? Że to właśnie ten się sprawdza. No to kwestia wartości. Kwestia wartości. Komu i czemu przypisujemy wartość? Tak jest. Dalej. Król Jagiełło miał siodło i konia. No i on z Grunwaldu do, powiedzmy, Warszawy to się tam przemieszczał, nie wiem, ze 4 dni by mu to zajęło, nie? My teraz siadamy sobie na bardzo wygodny fotel. Taki, nawet tron Jagiełły tak wygodny nie był, jak w podrzędnych samochodach, które są kupowane z drugiej ręki. 3-4 godziny i jesteśmy na polach Grunwaldu, tak? Właśnie zawdzięczamy to tej twórczej destrukcji. No jest to, myślę, zrozumiałe. Tak. To był klucz 48 do zrozumienia, jak powstało życie. Teraz jedziemy do klucza 49. I wyobraźmy sobie, że mamy ptaka, mamy siatkówkę i mamy jakieś przewody, jakieś neurony, które przesyłają sygnały do mózgu. No i teraz zastanówmy się, znaczy, wracając znowu jeszcze do tej dżumy krwotocznej, tym czynnikiem, który spowodował, że ludzie przeżywali dżumę, był właśnie ten fragment CCR5 delta 32. Myśmy to nazwali, że jest to czynnik Victoria, czyli czynnik, który spowodował, że tym ludziom udało się zrealizować cel życia, czyli na tyle absorbować zasoby zewnętrzne, że mieli możliwość powielenia się, czyli wydania kolejnego potomstwa. Czyli czynnik Victoria w tym momencie miał postać: mam coś, czego inni nie mają. Tak? Czyli na przykład mam dziób, a ty nie masz dziobu, a ja akurat w tej chwili dziób jest potrzebny, no to ja przeżywam. Nie? Mam dłuższy dziób, ty masz krótszy, no to ja przeżywam. Natomiast w przypadku tych pręcików i neuronów, proszę zauważyć, że elementy fotoczułe mogą być bardzo czułe, mogą zadziałać, kiedy oświetli je 10 fotonów albo 1000 fotonów będzie potrzebne. No i cała transmisja, tak? Czyli mogę mieć bardzo dobre kabelki, które transmitują ten sygnał, mogę mieć bardzo dobre czopki, które są bardzo czułe, natomiast połączenie między siatkówką a tym kabelkiem może być słabe.
W związku z tym pojawia się nowy rodzaj elementu, taki czynnika Victoria, mam lepiej współpracujące ze sobą elementy. Prawda? Chociażby przykładem tym może być też rozmieszczenie czopków na siatkówce i sam kształt siatkówki. No i wiemy, że ptaki drapieżne dostrzegają mysz z o wiele większych odległości niż potrafiłby to zrobić człowiek. Tak? Czyli to jest właśnie ta dominacja i to pokazuje, że czynnik, który zapewnia przetrwanie, zapewnia przedłużenie gatunku, może być albo tym, czego ktoś nie ma, albo tym, że ja mam coś, co lepiej współpracuje. Ja mam dokładnie takie same elementy jak pan, ale moje współpracują lepiej. Ale to właściwie jest to samo, no bo możemy powiedzieć, że ktoś czegoś nie ma, tak? Ktoś nie ma współpracującej dobrze maszynerii wewnętrznej. Wie pan, z punktu widzenia myślenia absolutnego, o którym mówiliśmy w poprzedniej serii naszych pogadanek, ma pan absolutną rację. To jest to samo, dokładnie. Ja mam po prostu lepiej współpracujące elementy. Natomiast z pewnego z pewnej historycznej zaszłości, to w jaki sposób postrzegana jest ewolucja, ten podział jest bardzo istotny i zaraz dokładnie o nim powiemy. Poprosiłbym o rysunek 2, o grafikę komórki eukariotycznej dla przypomnienia. Pamiętają państwo mitochondrium. Tutaj to są te ogórki, no wtedy one były czerwone, teraz są niebieskie. To są elementy... Baterie. To są baterie bakterie, które mają swoje własne DNA. No i otóż naukowiec amerykański Lynn Margulis powiedziała w ten sposób, że obiekty po to, żeby lepiej, znaczy, żeby uniknąć niebezpieczeństwa, to obiekty zagęszczają siebie, chcą być bliżej siebie. To w ogóle dwóch matematyków, Vernon Brock i Robert Reffenburg w 1960 roku pokazali, że jeżeli ryby się zagęszczą do ławicy, no to prawdopodobieństwo odkrycia tej ławicy przez drapieżnika maleje, a co więcej, jeżeli nawet drapieżnik odkryje te ryby, tą ławicę, no to przecież ich wszystkich nie zje, czyli szansa na przetrwanie w ławicy jest po prostu o wiele większa niż pojedynczo pływając. W związku z tym mają te tendencje, elementy żywe do zagęszczania się. Dalej, tak jak mówiliśmy poprzednio, w wyniku prawa korzyści komparatywnych dochodzi do specjalizacji tych elementów. Akurat ławica nie jest wyspecjalizowana, ale tak jak mówiliśmy o susłach, tam już są wartownicy, przewodnicy stada i tak dalej, i tak dalej. To samo dotyczy też nas. Jesteśmy właśnie wyspecjalizowani. Pewne nasze komórki są wyspecjalizowane. No a ludzie też przecież gromadzą się, tak? Tworzą społeczności, narody. Na wyższym poziomie oczywiście tworzą społeczności. Mamy prawników, mamy polityków, za którymi nie za bardzo przepadamy. Mamy szamanów, którzy się potem przeradzają, wie pan, można powiedzieć, że odpowiednikiem dawnego szamana w tej chwili są na przykład dziennikarze, prawda, albo duchowni. Także można budować te poziomy ogólności i to spojrzenie właśnie takie oddalające się, które wykrywa pewne prawidłowości na wielu poziomach i z bardzo dużej perspektywy. Czyli mamy tą komórkę eukariotyczną, która ma to mitochondrium i teraz Lynn Margulis mówi tak, doszło do połączenia się dwóch elementów, one zaczęły być blisko siebie, w pewnym momencie i z pokolenia na pokolenie to połączenie się utrwalało. W pewnym momencie doszło do wchłonięcia, że te obiekty, które wchłonęły tą baterię mitochondrium, zaczęły działać lepiej, tak? Jako jednostki, zaczęły lepiej zdobywać pokarm i lepiej się dzielić. No i na przestrzeni iluś tam powieleń doszło do powstania czegoś takiego właśnie jak nasza komórka, która ma dwa projekty genetyczne, jeden w jądrze, a drugi w milionach mitochondriów, które są w naszej komórce. Ja bym poprosił teraz o rysunek drzewo życia, 3. No i tutaj właśnie to, czego ludzie nie dostrzegają, tak jakby to, czego nie widać. Karol Darwin. To jest Karol Darwin, to jest jego słynny rysunek we wszystkich muzeach, może pan zobaczyć kopię tego. On mówi tak, 1 na dole, był pierwszy nasz przodek i metodą specjacji, o której za chwilę powiemy, czyli rozchodzenia się gatunków na inne i innych specjalizacji i dalej, dochodzi właśnie do czegoś takiego, czyli rysuje to słynne drzewo Darwina, które jest powielane, zaraz pokażemy, jak ono może być powielane. Poproszę o rysunek 4 w tej chwili. Czy pan wie, co to jest za zwierzę? Meduza? To jest aretuza.
żeglarz portugalski, a po polsku ma świetną nazwę Bąbelnica Bąbelcowa. Tak? Także Poetycka taka nazwa. poetycka. Proszę sobie wyobrazić, że to, powiem teraz w cudzysłowie, zwierzę, A dlaczego w cudzysłowie? zaraz wytłumaczę, ma swoją nazwę gatunkową, czyli Linneusz, który klasyfikował obiekty żywe, stwierdził, że to jest pojedynczy obiekt żywy, że można go sklasyfikować i po łacinie mówi się Physalia physalis. Ale pojedyncza sztuka takiego żeglarza portugalskiego to jest de facto kolonia różnych obiektów żywych. Tam są różne kody DNA. Co więcej, nawet dokładnie nie wiemy, jak to się rozmnaża, ale na pewno nie rozmnaża się tak, jak my się rozmnażamy, czyli mamy tatę, mamę i wychodzi z tego dziecko, tylko to się rozmnaża podobnie do naszej komórki eukariotycznej. Pewne grupy się dzielą i potem następuje tak jakby, no mówię, ten proces Czyli dokładnie to jest ta nie jedna z tych odnóg, tak? Tego drzewa życia. Gdzieś tam. Nie, to jest coś, co pokazuje transformację obiektów żywych, które się zeszły ze sobą, zaczynają współpracować, bo te parzydełka, one służą do paraliżowania ofiary. Inna grupa obiektów żywych, zupełnie niezależnych, bo mają zupełnie inny kod DNA niż te parzydełka, służy do tego, żeby przekazać, przekształcić pokarm i przekazać go całej reszcie, czyli mamy taką drużynę, to jest po prostu drużyna, tak? A jeszcze inne grupy tworzą właśnie ten bąbel, który służy do tego, żeby ten żeglarz portugalski się przemieszczał po wodzie, bo on nie ma żadnych innych... Chodziło mi o to, że jest to, powiedzmy, pewnego rodzaju ewenement jednak, jeśli chodzi o świat fauny. Jak najbardziej, jest to ewenement, ale to jest fakt. To jest fakt. To nie jest obiekt żywy, tak jak my, który posiada swój jeden unikalny kod genetyczny. No znowu, my też do końca nie posiadamy jednego kodu genetycznego, bo mamy te mitochondrialne DNA, tak? Czyli też jesteśmy poniekąd unikalni, znaczy, a może nawet nie, a może to jest właśnie standard, tak? Natomiast to jest bardzo dobry przykład, bo to jest kolonia różnych zwierząt, mają one różne swoje DNA, rozmnażają się właśnie w ten sposób, że prawdopodobnie dzielą się i potem formują nowy obiekt, który my uważamy za samodzielny obiekt żywy, bo de facto jest to samodzielny obiekt żywy, ale jest to kolonia, tak? To nie jest, w naszym rozumieniu nie jest to obiekt, który ma jeden projekt genetyczny dla całości obiektu, tak? Tutaj tych obiektów jest o wiele więcej. Poproszę o rysunek 5. No i tutaj znowu mamy właśnie ten wysoki poziom ogólności. Proszę sobie wyobrazić, że to jest właśnie ten żeglarz portugalski, tak? Dwa żeglarze portugalskie, które ze sobą walczą. Drużyny hokejowe. No drużyny hokejowe to też jest zbiór elementów. Akurat tu mamy po 5 zawodników, każdy z nich ma inne DNA, każdy się zupełnie inaczej rozmnaża, tak? Każdy z nich idzie do domu, ma żonę, potem dzieci, potem ewentualnie te dzieci kieruje do klubów hokejowych, no i tworzą kolejne drużyny hokejowe. Ale na co ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę? Właśnie na te czopki i te kanaliki, które przesyłają sygnał do mózgu. Wyobraźmy sobie, w tej chwili walczą dwie drużyny. No i oczywiście jedna z nich może wygrać, bo ma coś, czego nie ma druga. Na przykład lepszego napastnika. Albo lepsze zgranie. Albo lepsze zgranie, dokładnie. No i teraz proszę zauważyć, patrzymy na walkę tych obu drużyn, tak jakbyśmy patrzyli na walkę, no bo o walce mówił Darwin. W jego tytule książki jest Walka o byt, tak? Walczą dwie drużyny. One nie walczą o byt, tylko walczą o kawałek metalu albo jakiś kubek do picia piwa. Ale sporo im za to płacą. Ale sporo przy okazji za to płacą, dokładnie. No i teraz tak, te dwie drużyny są w konflikcie. Jak najbardziej. Natomiast członkowie każdej z tych drużyn ze sobą muszą współpracować. Dokładnie tak, jak pan powiedział. To jest to zgranie. Tak? No tak, na pierwszy rzut oka wydaje mi się jednak, że współpraca jest po prostu metodą walki, że tutaj walka ma nadrzędną rolę nad współpracą, bo czy możemy sobie wyobrazić, że tutaj na przykład wszyscy współpracują ze sobą? To byłoby bez sensu. No to byłoby bez sensu. Nikt tego nie oglądał i by to nie było w ogóle ciekawe. Oczywiście. Wie pan, co to jest ciekawe filozoficzne, akurat z racji pana wykształcenia, filozoficzne pytanie, czy rzeczywiście jest walka nadrzędna.
A ja bym powiedział tak, na samym początku życia jednak współpraca była ważniejsza, bo musiało dojść w ogóle do uformowania tych. Także to też jest pewna cecha charakterystyczna ewolucji biologicznej, że tu nie ma reguł, które są niezmienne na przestrzeni trwania całości tego procesu. Czasami ważniejsza jest współpraca, czasami ważniejszy jest konflikt. Także trudno mi się do tego pytania ustosunkować. Może nasi widzowie to zrobią. Może nasi widzowie w komentarzach, tak, jesteśmy na to otwarci. Poproszę w tej chwili rysunek 6. No i tutaj jest, ja sięgnąłem, wygooglałem sobie, jak działa ewolucja, trafiłem na film, który był obejrzany chyba albo 1,5 miliona razy, albo 15 milionów razy. Widzimy drzewo, tylko No że i w widzimy poziomie. drzewo, dokładnie tak jak to zrobił Darwin. Mamy na początku jakieś tam kuleczki, które nie wiem co symbolizują, czy komórki, czy oni startują z komórek, czy startują z elementów chemicznych. Natomiast mamy zwykłe drzewo, właśnie dochodzi do specjacji, zaraz o specjacji sobie powiemy, no i są same rozgałęzienia. Ja oczywiście tego nie rozumiałem, zadałem sobie fundamentalne pytanie, no jak to jest, jeżeli endosymbioza była, tak? Jeżeli mamy komórkę eukariotyczną, która ma w sobie elementy, które mają swoje własne DNA, no to gdzieś musiało dojść jednak do scalenia się. Ten żeglarz portugalski to też są różne obiekty, które się zgrupowały, które się wyspecjalizowały i w tej chwili tworzą jedność, tak? To gdzie to jest tutaj na tym rysunku? Jak to można zrozumieć? Nie ma. W związku z tym poproszę o kolejny rysunek, 7. Dużo trwało, zanim odważyłem się to narysować, no bo To czekamy, tak? No jeszcze poczekamy. Tak, no, czekamy na rysunek 7, jeśli można poprosić. O, jest. Tak. To nie jest pierwsza wersja tego rysunku. W fizyce życia sprzed 10 lat ona jest troszeczkę inna, no bo rysunek też, można powiedzieć, ulegał pewnej formie przebudowy. Oczywiście podważając drzewo życia Darwina, ja podważałem pewien taki bardzo istotny dogmat. Oczywiście w tym momencie człowiek troszeczkę się obawia, czy nie wyjdzie na idiotę. No i zaproponowałem właśnie takie rozwiązanie jak tutaj. W tej chwili mogę powiedzieć, że to jest już postać finalna. Mianowicie na samym początku mieliśmy do czynienia różnego rodzaju cząstki chemiczne, które ze sobą zaczynały współpracować, zaczynały konkurować i dalej mieliśmy, tak jak tutaj widać, te niebieskie obszary, kiedy rozchodziły się te populacje na dwa różne kierunki i to jest dobrze opisana specjacja, o której pisał również Darwin, ale były też miejsca, gdzie pewne populacje obiektów żywych łączyły się ze sobą i dalej trafiały pod proces ewolucji biologicznej. I te fragmenty są oznaczone tutaj tym takim, no chyba czerwonym kolorem. Ja nazwałem to są miejsca właśnie symbiogenezy, bo do symbiogenezy, czyli tak jakby powstania nowego obiektu życia w wyniku symbiozy, w to również wchodzi endosymbioza, czyli tak jakby wchłonięcie tego, ale zatrzymanie mitochondrium jako obiektu, który jest istotny dla całości. Tak? Czyli mamy do czynienia endosymbiozę, to wynikiem tego są mitochondria i zwykłą symbiogenezę, czego w tej chwili formę przejściową widzimy w postaci żeglarza portugalskiego. Tak? Być może z żeglarza portugalskiego wyrosną jakieś zupełnie inne obiekty, no bo on jest o wiele bardziej skomplikowany niż zwykła komórka eukariotyczna. Także kto wie. Ja nazwałem, i teraz jestem ciekaw Pana opinii, tam mówimy o drzewie życia. Tutaj ja nazwałem ten schemat, to drzewo, hekrogramem. No i teraz skąd się bierze hekrogram? He pochodzi od Heraklita z Efezu i Friedricha Hegla, którzy dostrzegli i opisali zjawisko bifurkacji. Teza, antyteza, tak, no i powstaje coś następnego, to coś następnego znowu się dzieli. Podział znany jest w fizyce określany mianem bifurkacji. Bifurkacja to jest na przykład, jak mamy rzekę, która rozpływa się na dwa nurty. Są takie przykłady, oczywiście większość rzek jednak się zlewa, natomiast są znane przykłady, kiedy rzeka po prostu z jednego koryta nagle powstają dwa, rozpływają się. Tak? To jest znane w fizyce zjawisko, nazywa się bifurkacją, natomiast w biologii mówi się o specjacji. Heraklit z Efezu i Friedrich Hegel. Heraklit z Efezu chyba się pozytywnie kojarzy, a Hegel?
No to zależy, bo oczywiście zależy. Hegel ma swoich zwolenników. No ja nie jestem entuzjastą tej filozofii. Ja powiem tak. Ale różnie to bywa. Różnie to bywa. Ja wpadłem po prostu na to zjawisko, przeczytałem o Ja jestem tezie. raczej realistą, tak? Hegla kojarzymy z idealizmem. Nie kojarzymy. Dobra, możemy go wyrzucić, tak? Heraklit, znaczy Może być w sobie, no to Hekrogramie, przecież może nie być. ma większego znaczenia Może chyba. pochodzić tylko i wyłącznie od Heraklita z Efezu. Natomiast Kro, skąd się wzięło Kro? Też można mi zarzucić, że dałem tutaj nazwisko Kropotkina, Piotra Kropotkina, który jako jeden z pierwszych, to był naukowiec rosyjski, uczony, a przy okazji anarchista jako polityk, zwrócił uwagę na rolę współpracy w świecie organizmów żywych. Nie on pierwszy zwrócił. Nawet nie Miereszkowski, który żył przed nim, na którego się powołuje Lyn Margulis. Był profesor, który był rówieśnikiem chyba Darwina. Nie pamiętam, jak się nazywał, jak miał na imię i na nazwisko, ale to on jako pierwszy zaprotestował. Miereszkowski od niego usłyszał, Kropotkin od niego usłyszeli. Ale tak jak to w życiu bywa, ojcem współczesnej chemii jest Antoine Lavoisier, który opisał to wszystko. Oczywiście on odwalił kawał solidnej roboty, ale mówi się, że pierwszym, który tak jakby wpadł na tą ścieżkę, na którą potem Lavoisier szedł już, był jakiś nauczyciel w Szwecji. No ale niestety po sobie nie zostawił żadnych informacji, natomiast Lavoisier zostawił jak najbardziej. W związku z tym on w tej chwili jest uważany za ojca nowoczesnej chemii. To samo tutaj z elementami współpracy w ewolucji biologicznej. Rosyjscy uczeni oczywiście, no ale Miereszkowski bardzo dużo wniósł i Kropotkin. No ja akurat trafiłem wcześniej na Kropotkina i dlatego ten schemat rozwoju życia na Ziemi pozwoliłem sobie jako autor nazwać hekrogramem. Także tak wygląda rzeczywiste drzewo życia, taki schemat, który studentom biologii można już bez obaw pokazywać, że w ten właśnie sposób te obiekty żywe powstawały, mieszały się, dzieliły, specjalizowały. Właśnie ten schemat to pokazuje. Jeszcze w kontekście tej współpracy, myślę, że już możemy pokazać studio. W kontekście tej współpracy i walki, to no, wracając do tego meczu hokejowego, no to jednak emocjonujemy się właśnie zwycięstwem, tak? Nie mówimy, o, ten to wspaniale współpracował, liczy się zwycięstwo, tak samo wojna. No, wiadomo, że nie da się wygrać jakiejkolwiek rywalizacji, wojny, tak, zbiorowej bez współpracy, ale dzisiaj no, mówimy, ten wygrał wojnę, tamten wygrał, to państwo wygrało wojnę. Oczywiście no, później mówimy, jak to wyglądało, dlaczego i tak dalej, ale takim kluczowym rozstrzygnięciem jest właśnie wynik walki. Tak, i wie pan, nawet kulturowo zwycięzcy pozostawiają po sobie więcej potomstwa, tak? Czyli tak jakby jednak ci, którzy wygrywają, no to ten gen wygrywania, tego pasjonowania się tą walką jest powielany. Tak, no można tak na to spojrzeć, tak, że ta walka jest najważniejsza, natomiast ja ciągle mówię, że słowo walkę trzeba zastąpić grą, no bo walka jest elementem gry. W tej chwili, no chociaż też to trudno powiedzieć, że już mniej walczymy niż poprzednio, tak? Ja mam to szczęście, że jestem chyba jedynym pokoleniem od początku wszechświata, które nie doznało wojny. Ja tylko słyszałem o wojnie, opowiadała mi babcia o masakrach, które były robione przez komunistów i przez Gestapo na terenie Chełma czy Krasnego Stawu, tamtych Kresów, bo najpierw weszli Rosjanie, potem, także dużo mi o tym mówiła, natomiast ja znam to tylko z opowiadań. Natomiast no, nie można powiedzieć, że nie walczymy, no, chociażby na Górny Karabach w tej chwili, nowe techniki walki, gdzie wykorzystywane są drony, tak, to jest, no nie wiem, czy to nie jest początek zagłady. Powiem panu tak, pisząc fizykę życia, ja starałem się dać taki model poznawczy, to znaczy to jest mój model poznawczy i chciałem go dokładnie opisać, żeby przekazać następnym pokoleniom. Słuchajcie, tu jest narzędzie, za pomocą którego będziecie mogli lepiej poznać obiekty żywe, procesy społeczne. Być może, tak jak mówił Marian Mazur, jak już to będziecie znali, być może życie uczynicie lepszym. Ja nie wiem, czy teraz jest lepiej, czy teraz jest gorzej, no trudno powiedzieć. Broń masowego rażenia to był taki pierwszy krok, ale jak wiemy, broń masowego rażenia jest w gestii bardzo, bardzo ważnych ludzi, czyli prezydentów, tak? Oni mają jakieś tam guziki, mają jeszcze gorące linie, żeby się nie pomylić. Natomiast drony są pod jurysdykcją sierżanta, o ile nie niżej.
a jest to broń bardzo tania w masowej produkcji i jak widać z tych filmów bardzo skuteczna. Także no, ja jestem pełen obaw, ale to no cóż my możemy zrobić? No, możemy sobie podyskutować, przedstawić te modele i tylko mieć nadzieję, że ktoś je wykorzysta w dobrym celu, w dobrej wierze. W dobrej wierze. Natomiast tak jak mówię, cały czas siekierą można zabić i siekierą można zbudować dom. Ja chciałbym, żeby moją Czyli naukę... sprowadza się wszystko do intencji. Czy mamy dobre intencje? Czy mamy dobre intencje? No a jeżeli pan twierdzi, że walka jest najważniejsza, no to ona ciągnie za sobą jednak destrukcyjne te intencje. Poprosiłbym o rysunek 8, bo hekrogram, jak pan widział, on ma wiele takich elementów wchodzących, nie ma jednego pnia, tak? To jest to myślenie mnogościowe, że jest wiele tych wątków. No i proszę zauważyć, że znalazłem takie drzewo, które ma wiele wątków, nie ma jednego pnia. Zresztą nie tylko to drzewo, ale też jeszcze inne znalazłem, tylko tamto to już jest tak poplątane, że tam nie wiadomo o co chodzi. To jest właśnie to rzeczywiste drzewo życia, tak ono wygląda. Nie jodełka, sosenka czy nasz dąb, tylko właśnie takie, które mają więcej i tych pni więcej. Ja nie wnikam, że niektóre pnie to wcale nie są pnie, tylko zwisające gałęzie, które się ukorzeniły. Nie, bo to tak jakby pochodzenie tego. Natomiast to jest ten właściwy Złożona model. struktura. Bardzo złożona struktura i tak należy podchodzić do życia. I teraz jak ja widzę, jak naukowcy, którzy mówią o początku życia na Ziemi, bardzo mądrze mówią, oni mają bardzo wiele ciekawych spostrzeżeń, wie pan, to wszystko się zaczyna układać naprawdę bardzo fajnie w taką jedną, dosyć spójną całość, ale ciągle przytaczają drzewo Darwina i pokazują to, co myśmy przed chwilą pokazali, tylko te widełki, no to mój apel jest taki, żeby przestali to robić, zaczęli pokazywać chociażby to, tak, bo to jest bardziej skomplikowane. I tak jak pan twierdzi, bardziej oddaje rzeczywistość. Co jest I bardziej tutaj oddaje najważniejsze. oczywiście rzeczywistość. Poprosiłbym o rysunek 9 w tej chwili. Pomówimy sobie teraz o bifurkacji, czyli to, co nazywa się w biologii specjacją, czyli rozdzieleniem się gatunków na dwa. To jest bardzo, bardzo dobry rysunek, a takich jest bardzo mało w internecie. Dlaczego jest dobry? Bo on pokazuje, że to populacja się rozdziela z pewnych przyczyn. Na przykład miał pan populację, powiedzmy, że są to pchły, wsadził pan połowę tej populacji do jednej szklanki albo do słoika, drugą do drugiego słoika, wysłał pan do swojego znajomego, na przykład w Kanadzie albo na Wyspach Salomona. On sobie hoduje swoje pchły, pan sobie hoduje swoje pchły, czyli one są oddzielone, one już się nie krzyżują, nie wydają potomstwa. No i po pewnym czasie, po iluś tam pokoleniach, widzicie, że macie dwie różne populacje, że one się różnią. To są te słynne zięby Darwina z wysp Galapagos, gdzie tych wysp jest dużo i na każdej wyspie były inne zięby. One się troszeczkę inaczej wyspecjalizowały i to właśnie dało do myślenia Darwinowi nad tym procesem specjacji. No ale jaki błąd jest popełniany? Ja bym poprosił o rysunek 10. Mianowicie specjacja jest rysowana właśnie w ten sposób, tak? Czyli pokazuje się wspólnego przodka, genetyczne zmiany, no i w wyniku tych genetycznych zmian mamy coraz to inne koty, aż w końcu mamy kota, lamparta, lwa i geparda, czy jak to zwał. To są rysunki oczywiście bardzo skrótowe, na bardzo wysokim poziomie bym powiedział skrótowości, uproszczenia i one powodują zamęt. Bo tamten, gdzie były te populacje, widać, że można sobie wyobrazić, aha, to jest populacja, to są pokolenia, jedno po drugim i to się zmienia, to są takie stopniowe zmiany. Do tego właśnie dochodzi. Dobrze, to możemy już z tym rysunkiem sobie wrócić do studia. Natomiast ja bym chciał w tej chwili omówić takie zagadnienie, jak mogło do specjacji dojść. To jest oczywiście model abstrakcyjny, ale wydaje mi się, że dosyć dobrze przemawia do wyobraźni. Proszę sobie wyobrazić, że mamy wielką łąkę trawiastą, tej trawy jest dużo i mamy statko dzików. No i te dziki, ponieważ dziki są wszystkożerne, ale zakładamy, że na razie one są tylko i wyłącznie trawożerne, one sobie tam żerują. No tej trawy jest naprawdę bardzo dużo. To co się dzieje?
No, populacja się zwiększa. Populacja się zwiększa, ale nie tylko zwiększa się populacja, bo również zwiększają się z pokolenia na pokolenie, znaczy zmieniają się osobniki. To znaczy mamy do czynienia z różnorodnością cech osobniczych. Są mniejsze, większe, taki kolor, śmaki kolor i No, tak każdy dalej. tam się naje z nich i każdy Tak. przeżyje. Ja proszę zwrócić uwagę, jakie są zebry. Zebry są poddane bardzo ostrej selekcji, w związku z tym, jak pan popatrzy na stado zebr, to każda zebra jest taka sama. Po prostu nie odróżni jej pan. Natomiast jak pan popatrzy na psy, które żyją w bardzo dobrych warunkach, no to psy są po prostu skrajnie różne, tak? Są malutkie, są wielkie, ospałe, są agresywne, są takie, które mogą zabić, są takie, których się używa jako maskotek, no po prostu tego... A ludzie? Ludzie bardzo podobnie, dokładnie tak samo też. I też w obrębie, psy w obrębie swoim się krzyżują, czyli można skrzyżować małego psa z bardzo dużym psem. No i do pewnego stopnia między bardzo różnymi, ja nie używam celowo słowa rasa, bo podobno ono już zostało zabronione, ale między U nas jest jeszcze dozwolone. między osobnikami o różnych cechach osobowych, na przykład różnym kolorze skóry dochodzi do posiadania potomstwa, nie ma z tym problemu, czyli stanowimy tak jakby jedną wspólną rodzinę, ale jesteśmy bardzo zróżnicowani. Te dziki też się różnicują. Jest ich coraz więcej i są coraz bardziej różne. No dobrze, jak jest ich coraz więcej, to co się dzieje? No, zasoby powoli się zmniejszają. Zasoby powoli się zmniejszają. No ta łąka, ich jest więcej, ale łąka jest taka sama, jest taka sama, i tak. trawa już nie wydala i nie odrasta, tak? Także zasobów staje się coraz mniej. W związku z tym dochodzi do walki o te zasoby. No i teraz proszę sobie wyobrazić, i przywołuję tutaj, może dam panu taką wskazóweczkę, czynnik Victoria, zaraz w odpowiednim momencie zapytam pana o to, ale zaczynają nie dojadać. Niektóre nawet wręcz zaczynają po prostu nie realizować swojego celu życia, bo umierają przed wydaniem potomstwa. Ale przecież mogą gdzieś, nie wiem, poszukać innej. Mogą poszukać innej, czyli mogą Łąki. tak jakby właśnie znaleźć taką niszę, ale nie ma. To wszystko jest ogrodzone, bo ogrodziliśmy to takim eksperymentalnym płotem, bo to jest nasz eksperyment. Nie ma. No i są kępki niektóre tej trawy i te dziki a te inne dziki, te słabsze, które nie mają pomysłu, no to po prostu siedzą za tamtymi dzikami i w zasadzie nie pozostaje nic innego, jak pomyśleć o tym, że za chwilę zdechną. Ale może się coś pojawić. Tak jak mówiłem, dziki są wszystkożerne. No to, no nie wiem, jakieś tutaj inne zasoby, tak? No, inne zasoby. No, jest pan już nie ma co jeść tej trawy, a widzi pan takie tyłki tłuste przed panem, no bo one się tam tłoczą przed tą trawą. Aha, czyli z roślinożerstwa na mięsożerstwo. Tak jest. Wyobraźmy sobie, że jeden taki dzik przez przypadek czy świadomie po prostu odgryza kawał tyłka drugiemu, temu, który tam się pasie przy tym. Ale to będzie wojna totalna. No jeszcze nie. Bo tamten, który będzie celem tego odgryzienia, to tak łatwo tyłka nie odda. Ale może jest na tyle słaby. Wie pan, znaczy my tu abstrahujemy, no to dobrze, tak, no. może jest na tyle słaby, że akurat to się uda. W związku z tym on to Albo przełyka. padł już i on Albo padł już tego. Tak. I ten przełyka to mięso, które odgryzł i się okazuje, że przeżywa. Odkrywa tym samym nowy czynnik Victoria, czyli nowy sposób. Innowacja, nowe źródło zasobów. No i cóż, skoro on to odkrył, no to powie tam swoim, wie pan, inni podejrzą, no to też zaczną to stosować. Zaczną się rozmnażać, no i przekazywać tą cechę swojemu potomstwu. Pojawi się populacja drapieżników. I teraz proszę zauważyć, że co będzie robiła populacja drapieżników? Otóż ona, wyjadając roślinożerców, będzie działała na korzyść trawy. Tej trawy więcej się pojawi. No i oczywiście ci roślinożercy, którzy będą mieli dosyć dobre cechy osobnicze, będą mieli więcej tej trawy. Oczywiście osobniki słabe wyginą w tym momencie, no bo będą zjedzone przez drapieżniki. Natomiast zostanie wyselekcjonowana grupa dosyć silnych osobników trawożernych. Czyli drapieżniki będą de facto działały w interesie tych najsilniejszych trawożerców. Ale trawożercy zaczną uciekać teraz już tym, no bo te padlinożercy byli stosunkowo słabi, no bo pokarm miały na wyciągnięcie ryja, w związku z tym są słabe, a została ta wąska elita tych trawożerców, które spokojnie sobie radzą albo nawet potrafią się obronić. No i z kolei spowoduje to presję
na kolejne pokolenia tych drapieżników, że one muszą podnieść swoje cechy osobnicze, że muszą wprowadzić je na wyższy poziom. I w tym momencie właśnie dochodzi do powstania dwóch nowych gatunków. Drapieżników, trawożerców, które się nawzajem krzyżowo, znaczy nie wspierają, ale wymuszają na sobie to, żeby być lepszymi. System naczyń połączonych. Tak? Dokładnie, system naczyń połączonych. I teraz może już na podsumowanie bym poprosił rysunek 11. Wracamy do naszego Johana. To już było. To już było, tak, bo to jest motto, tak mi się wydaje, całej fizyki życia, że trzeba zadawać właśnie proste pytania i na nie odpowiadać. I tego nie zrobili naukowcy przez 150 lat od Darwina. Nie zadawali sobie właśnie tych prostych pytań. No i ominęli coś takiego jak współpracę, nie uwzględnili tego wszystkiego. I to spowodowało, że nie doszli do wniosku, że życie mogło powstać jako właśnie pewnego rodzaju gra cząstek, tych podstawowych cząstek, które zaczęły ze sobą współpracować. Tak jak te dziki doprowadziły do pewnego podziału, ten podział spowodował, że zaczęło się doskonalenie, potem one się zaczęły łączyć i z pokolenia na pokolenie właśnie dochodzi do takich obiektów doskonałych jak Pan i jak ja. Oczywiście ja pamiętam, co Pan powiedział, że oj, nie jesteśmy tacy doskonali. No tak, czyli tyle na dzisiaj, a co w następnym odcinku? W następnym odcinku ja poproszę Pana o urlop, dobrze? Zrobimy to za 2 tygodnie, bo ja się chcę do tego odcinka przygotować. Zaatakujemy Hoyla, tą jego hipotezę, że życie nie mogło samo powstać, bo matematyka temu przeczy, a udowodnimy, że matematyka temu nie przeczy. Co więcej, pokażemy, że jako matematycy jesteśmy nawet za ciency, żeby to móc jakoś ugryźć. Ciekawy odcinek i pomówimy sobie również o cechach charakterystycznych ewolucji biologicznej, czyli o kolejnym elemencie copyright Jan Kubań, bo dzisiaj mówiliśmy właśnie o tym, że ewolucja biologiczna doskonali na obu kierunkach, że to są kierunki wzajemnie uzupełniające się, to jest współpraca i konflikt. Pan stwierdził, że de facto to jest to samo, tak? Ale tak jak mówiłem, ważne jest, żeby to rozgraniczyć w naszym postrzeganiu. Także proszę się przygotować do wielkich liczb, do ogromnych liczb, do liczb, których nie będzie Pan w stanie sobie nawet chyba wyobrazić. O tym właśnie będziemy mówili w następnym odcinku. Czekam z niecierpliwością. Bardzo dziękuję Panie Janie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był Jan Kubań. To był kolejny odcinek cyklu Fizyka Życia. Nazywam się Krzysztof Lech Łuksza. Telewizja w Realu 24. Do zobaczenia.